najbardziej unikalna wyspa na Ziemi. Lemury, lasy i gatunki, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Rajskie plaże, turkusowy ocean i jednocześnie jeden z najbiedniejszych krajów świata. Ponad 70% ludzi żyje tu za mniej niż $2 dziennie. A z każdego dolara wydanego przez turystę na miejscu zostaje ledwie kilka centów. To wyspa o zachwycającej naturze i brutalnych nierównościach. To jest Madagaskar, wyspa kontrastów. Po pokonaniu 10 000 kilometrów dotarłem na wyspę, która od Afryki odłączyła się jakieś 170 milionów lat temu. Wyspę, której stolicą jest Antananariva. I po 30 minutach jazdy po malgaskich drogach mniej więcej spodziewałem się, co mogę zobaczyć na tej wyprawie. Co jako pierwsze rzuciło mi się w oczy? Śmieci. Wszędzie. Dosłownie wszędzie. Oraz fakt, że niektóre pomniki na cmentarzu wyglądają lepiej niż domy Malgaszów. A w hotelu zostałem przywitany przez Gekona i grupę tancerzy śpiewaków. Ale ja nie po to tu przyjechałem, żeby siedzieć w hotelu. Wspólnie odkryjmy, jaki jest Madagaskar naprawdę. Zapewne się mogliście tego nie spodziewać już. To mówiłem kilka filmów temu. Słuchajcie, jest to miejsce egzotyczne, o czym wam opowiem. Tak naprawdę nie wiem, jak to zacząć, bo chcę nagrać naprawdę piękny film, pokazać wam ten Madagaskar z każdej strony, no nie geograficznie, bo jest to ogromna wyspa, 4. co do wielkości na świecie i być może pomoże wam to w podjęciu decyzji, czy to jest dobry kierunek wakacyjny. No i teraz ruszamy na święty wodospad. Są tu zasady, których trzeba przestrzegać. Także już z kamery, z ręki zapraszam was na wspólną przygodę, bo to będzie przygoda, a nie tylko film. Miłego oglądania. A więc jesteśmy nad tym pięknym wodospadem. Zachwyca, naprawdę zachwyca. A sam wodospad jest święty, bo na Madagaskarze panują 3 wyznania i są to muzułmanie, chrześcijanie, no i lokalsi, którzy mają swoje wierzenia trochę tak jak nasze słowiańskie. No i tutaj właśnie ten ich kult lokalny ma swoje miejsce, bo do wody chodzi się na biało ubranym lub na czerwono po to, żeby poprosić bogów, naturę o jakieś dary, o dziecko, pieniądze, no co tam chcą. No nie jest najcieplejsza.
Plan, jaki na dzisiaj sobie postawiłem, to zabrać Was w kilka miejsc, kilka ciekawych, reprezentatywnych, powiedziałbym. Chciałem podzielić film na początku na takie dwa sektory, czyli pokazać naturę przepiękną i to, jak żyją ludzie. No to już, nie będę ukrywał, nie jest takie piękne. Ale szczerze mówiąc, ciężko jest mi to tak podzielić, bo po prostu cały czas przedzieram się przez jedno i drugie. I też jest ciężko się tutaj samemu poruszać. Tak naprawdę mógłbym wynająć motocykl i wtedy jeździć, ale tak naprawdę wtedy narażam się na policję, która tutaj stoi i łapie łapówki co chwila. Gadałem z przewodnikiem o tym i mówił, że to jest bez sensu, bo po prostu będę musiał płacić. Wszędzie są dzieci, które machają, zatrzymują, łapią za ręce. No po prostu jest tutaj ciężko mi jako, no mówmy wprost, białemu. Ale tak czy siak postaram się zachować klimat swoich filmów, bo być może jeśli jesteście tu nowi, taki typowy podróżniczy film to nie jest coś w moim stylu. Raczej wchodzę w las, wbijam się tam, ale Madagaskar jest zbyt piękny, zbyt różnorodny, żeby tak zrobić. Jak słyszycie, kultura jazdy też jest tutaj inna. Będzie trochę pomieszanie z poplątaniem, ale spróbuję to zrobić w ładny sposób. Ciao! No a cena paliwa tutaj znaczy ni mniej, ni więcej, że kosztuje jakieś 5 zł, bo 1000 ariary można liczyć jako złotówkę po przeliczeniu ich na naszą niekorzyść. Patrząc na to, że zarabiają jakieś 2-3 dolary dziennie, ta benzyna wydaje się droga, dlatego też tutaj nikt praktycznie nie jeździ samochodami, tylko turyści, a lokalsi jeżdżą tuk-tukami. No a teraz znajdujemy się na południu, gdzie jesteśmy w Lemuria Land, no czyli parku lemurów. Ale nie tylko je tutaj można spotkać, bo jest też wiele gatunków kameleonów. Są też krokodyle, które tak na dziko, z tego co słyszałem, to nie występują raczej na Madagaskarze, no ale to jest park narodowy, więc tutaj troszeczkę inaczej to działa. No ale węże już na dziko występują jak najbardziej. A Madagaskar zamieszkuje cała masa endemitów, aż 80% gatunków tutaj nie występuje nigdzie indziej. No i miejsce jest cudowne, ale, jest jedno ale, nie dogadacie się tu po angielsku praktycznie z nikim, oprócz przewodników. Naprawdę mało osób zna angielski. No i ten angielski tych przewodników też nie jest zawsze jakiś najlepszy. Także najlepiej wziąć ze sobą jakiegoś tłumacza z francuskiego albo malgaskiego. Więcej osób malgaskim się tutaj posługuje jednak. Szczególnie w wioskach. W wioskach ludzie używają wyłącznie malgaskiego. Francuski jest używany głównie gdzieś w miastach. Lemury też są oczywiście endemitami i są to gatunki, które występują tylko na Madagaskarze, a gatunków lemurów jest aż 30. No a to jest jeden z nich. Czarny jest samcem, a brązowy to samica. Wizyta w Parku Narodowym przebiega
nieco inaczej niż się spodziewałem. Myślałem, że to po prostu będzie park narodowy, gdzie no, będzie jakiś szlak, jakaś ścieżka, a tu od razu na starcie dostałem przydzielonego przewodnika. Przypomina mi to bardziej zoo, muszę przyznać, bo tak naprawdę te zwierzęta nie żyją sobie na dziko, tylko są udomowione. Są w klatkach, są w jakichś zbiornikach. No, generalnie zachowują się trochę inaczej niż się spodziewałem. To dobrze i źle. No, oczywiście Malgasze utrzymują się z turystyki w znacznej części, szczególnie tutaj. Tak więc im większa szansa na to, że tego lemura się zobaczy, tym większa szansa na to, że będą mieli zarobek i rozumiem, że chcą to po prostu maksymalizować. Kibaki. Kibaki. Mak, 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 mak. Your camera, because we cannot take you there. No, krokodyle nilowe, co prawda, nie wiem skąd one się wzięły na Madagaskarze. Pewnie przypłynęły razem z kimś. No bo tak jak mówiłem, to ma bardziej formę zoo, aniżeli parku narodowego. Aczkolwiek nie wygląda, jakby było mu źle. Lemury miały chodzić po głowach, wszędzie spacerować, ale teraz mają siestę, już się najadły. Podobno najlepiej jest tu przyjść z rana, gdy są po prostu głodne i żądne owoców. Teraz nie chce im się schodzić. Teraz przed nami kamień. Tak naprawdę żółw. Żółw, który ma 250 lat. Napoleon. This is Napoleon. Napoleon, czyli od Napoleona się wziął. 320 kg, no w żadnej sensownej kategorii wagowej by się nie zmieścił, wiekowej tym bardziej. And how long do they live? 400. 400. Yeah, now it's his midlife. The smallest one 1 is year. 1 year old. 1 year. And this is 4. 4 and 2. Yeah. It's like a lizard family. There's another one. Okay. No a teraz idziemy do fabryki. What the factory of? It's factory of. The Ylang Ylang. And they sell those flowers to Chanel. I'm curious, how much do they sell them for per kilogram? How much do they cost? They don't sell the flower, but only the oil. Oil. Yeah, And they because they have their Ylang Ylang, and they take the flower and bring it here and to make the oil. all right. So do you know how high is the price for 1 liter of oil? The oil 1 liter at about 100,000 RR. 100,000 Yeah, RR. 100,000 RR. Czyli jakąś stówkę za litr takiego oleju z kwiatów. Pytanie, za ile później sprzedawane są kosmetyki Chanel. Muzeum, w którym jesteśmy, podobno jest też aktywną fabryką, ale w sezonie. Teraz sezonu nie ma. No i jedna kobieta, no bo kobiety się trudnią tymi zadaniami, zbiera jakieś 8-10 kg kwiatów dziennie, a żeby wyprodukować chyba 13 litrów oleju, coś takiego, potrzebne jest 500 kg tychże kwiatów. A tu mamy gekona. Gekony są powszechnie lubiane, trochę jak nasze jaskółki, bo zjadają komary. Także nikomu nie przeszkadza, jeśli są w domu. Myślałem, że są bardziej traktowane jak myszy. No i przed taką wyprawą na Madagaskar dobrze jest się zaopatrzyć w lokalną kartę SIM. Nałożenie po tamtejszych sklepach może skończyć tak, że przepłacę kartę SIM wielokrotnie. Właśnie z pomocą przychodzi Saily, czyli aplikacja eSIM, którą możecie pobrać z linku albo w ogóle najlepiej użyć jej z kodem biwakowy, bo macie wtedy 15% zniżki. No i zawczasu mogę wykupić sobie dany pakiet danych, który mnie interesuje w danym kraju. W moim przypadku jest to Madagaskar, bo Saily obsługuje praktycznie wszystkie kraje, jakie są. No jest to bezpieczna forma, bo nie muszę gdzieś się po lokalnych sklepach rozbijać. Zawczasu po prostu ten pakiet wykupuję, aktywuję go dopiero wtedy, kiedy go faktycznie potrzebuję, więc mogę dużo wcześniej zaplanować sobie taką podróż i wszystko przygotować. Jeśli coś się
nie uda, no to mam 30 dni na prośbę o zwrot kosztów. Na sam proces zakupu, jak i aktywacji jest banalnie prosty. A przy okazji zespół Seili rekrutuje i ma biuro w Warszawie. Rozglądajcie się za ich reklamą. No oczywiście bez przygód się nie obyło. Wjechaliśmy w coś autem, no i przebita opona, także trzeba dokonać zmiany, no i wylądowaliśmy akurat w wiosce, bezpośrednio. W wiosce, dosłownie pośrodku niczego. No a tak żyją ludzie. Na Madagaskarze. Na prawdziwym Madagaskarze. To już nie jest ta turystyczna część. Już od jakiegoś czasu nie jest i bądźmy szczerzy, ile to jest lat do tyłu względem nas? Zobaczcie coś jeszcze, czyli ognisko, na którym się gotuje. Tutaj, żeby zjeść, trzeba ognisko rozpalić. Węgiel drzewny mają, więc tutaj gotują. Yeah? Yeah? And take plastic and fire the plastic. Put a food inside and the plastic can fire. Oh, you use just lighter. Aha. Więc takim, no survivalowym, jakby nie patrzeć, sposobem tutaj rozpalają, bo używają po prostu kawałka plastiku, który podpalają, no i on się trochę tli i od tego odpalają gałęzie. Bez wielkiej filozofii chyba. Can you show me? Chyba trzeba zacząć doceniać to, co mamy. No tak pracuje tutaj pani. Wyrabia zapewne mąkę. Widać, że narzędzie wysłużone, gładziutkie. A tutaj to jest ryż chyba. Patryk, Rytu, Iya. Rytu, Pin. Pin, Mariana. Mariana, and the smallest. Bevan. What's her Mari. name? Mari? A. Z jednej strony można się zadawać sobie pytania, dlaczego ludzie mieszkają w takich domach, ale tutaj też są inne uwarunkowania. Wydaje mi się, że teoria dotycząca tego, że im dalej na północ pójdziemy, tym jednak bardziej rozwinięta będzie ta cywilizacja, jest w pewnym sensie zgodna. No bo tutaj mamy zimę obecnie, jest 30 stopni na plusie i coś takiego zupełnie wystarcza, żeby przetrwać, prawda? Żeby przetrwać na północy Szwecji, coś takiego nie wystarczy. Trzeba zbudować porządny dom z piecem. Dlatego tam są porządne domy z piecem, tak samo jak u nas. Tutaj nie ma na to potrzeby. No jak widać, nie ma też nikt potrzeby tego zmieniać. So, has to be cleaned, no dust. You can tell them. Yeah, mila majurai. And this is some kind of village, or they're just living there They're alone? just living here. Alright. And they pick bananas, or Huh? they pick bananas, or Banana? Yeah, they have they buy rice. They cultivate a rice. I chociaż nienawidzę, naprawdę nienawidzę
to w tym wypadku chyba nic lepszego napić się nie mogę. Woda, którą by mi dali, prawdopodobnie sprawiłaby, że już przez najbliższe kilka dni nie mógłbym się ruszyć z Barracuda. Is tasty? Yeah. Okej. To mi się trochę nie podoba, bo obiad dostałem ja, a przewodnik, kierowca po prostu chcieli siedzieć obok i czekać aż ja zjem. Bez sensu, zjemy razem. A tutaj ryż z kokosem i krab w sosie jakimś tam zapewne. Do you have some limit for how many like promils can he have in blood, or yeah, you blow probably, yeah? Yeah. So do they check that or never? Here they don't check. Alright. And if they check, then you can just give like probably 100,000 and Yeah. it's fine. Yeah. To jest to, czego właśnie szukałem. Dlatego szukając przewodnika też patrzyłem na kogoś, kto jest stąd faktycznie, bo nie interesuje mnie jedzenie w hotelu, w jakichś restauracjach. Wiadomo, tu można się nabawić czegoś i możliwe, że za kilka godzin będę bardzo żałował tej decyzji, ale na razie jest super. I widać, że ekologia jest na pierwszym miejscu, bo butelka jest szklana, jedna i druga. Jeszcze lokalne, sezonowe owoce. This is lemon. Orange. Orange, alright. No i chociaż przypomina to cytrynę dosłownie, smakuje jak pomarańcza faktycznie. Faktycznie jest dobre. Chociaż ja bym polecał wam nie jeść tak owoców z targu czy skądkolwiek, bo naprawdę można się nabawić problemów, więc ja tylko sobie tak skropiłem usta nią. No i jeszcze lokalny banan. Niezbyt przypominający to, co mamy w sklepach. Słyszałem, że banany tutaj są 100 razy lepsze niż te w Polsce. Czy 100 razy lepsze? Nie powiedziałbym, ale na pewno są bardzo smaczne. Możecie się zastanawiać, jak jeść kraba, bo nie jest to takie oczywiste. Bardzo nie chcę tego robić. Ale ludzie tutaj po prostu wtryniają całego, chrupią ten pancerz. Smakuje to mniej więcej jak jedzenie ryby z ośmi, takiej po prostu zmielonej. Samo mięso smakuje po prostu jak ryba. A szczerze nie czuję go jakoś bardzo, bo ten pancerz, no jest to egzotyczne, szczególnie, że po drugiej stronie mamy oczy i twarz tego kraba. Mamy pierwszego subskrybenta z Madagaskaru. You're my first subscriber Yeah, in Madagascar. Madagascar, yeah. Thank you. O. To wanilia tutaj to jest coś innego. How many people that live here are actually Muslims and Christians in percentage? Can you put it? Percentage. The Christian are about 30%, and Christian are about 50%, and animists are at about 20%. Do you live together like without any arguments, or they accept each other? How it looks? Yeah, accept each other, but there is argument between the Christian and Muslim about Jesus Christ. Yeah, because Muslim say that Jesus is not a God, but the Christian treat Jesus as a God. Yeah, and that's the argument between the Christian and Muslim. But the animism, they can go to the church, but if they want to go to the sacred place to ask something, they can go, something like that. No i też, kurczę, zapomniałem wspomnieć o tym, że to jest charakterystyczna czerwona ziemia. Taka trochę marsjańska. Jakoś na to nie zwróciłem uwagi, bo jestem też któryś dzień. Ale faktycznie jest inna. Są tutaj też liście, takie gigantyczne gałęzie, jak widzicie, które wbrew pozorom dość łatwo przeciąć, bo tutaj rośliny są naprawdę miękkie.
Nie ma takich zdrewniałych za dużo. I duża część tych liści po prostu jest taka zwarta. Widać, rosną one w taki sposób, żeby są bardzo twarde. Tak naprawdę ciężko je porwać po długości. Bardzo wytrzymałe. Niemalże jak plastik, tylko taki właśnie trochę bardziej organiczny. No i są twarde po to, żeby oczywiście nie tracić wody, no bo tutaj jednak te warunki zmuszają rośliny do tego, żeby tą wodę trzymać w sobie. No i tak samo, jak widzicie, gałąź w środku, miękka gąbka, a z zewnątrz twarda warstwa, właśnie po to, żeby ta retencja wody była jak najlepsza. And used in houses for what again? We use it for the furniture in the house to protect the furniture, and the women decorate the face with the juice because. But there is no juice because it's old leaves. When it's young leaves, and there is a juice inside, and when you do it like that, and there is a juice come, and you can decorate the face with it. A teraz zmienimy środek transportu, by dostać się w miejsce niedostępne drogą lądową. Madagaskar to istne laboratorium dla ewolucji. Wskutek izolacji przez dziesiątki milionów lat fauna, ale też flora poszła własną drogą i stała się niepowtarzalna. Aż 92% żyjących tam gatunków zwierząt nie występuje nigdzie indziej. Lemury, które widzicie na ekranie, to symbol tej wyspy, a jest ich ponad 100 gatunków. Gady, zwłaszcza kameleony, to kolejna wizytówka tej wyspy. Tutaj również odsetek endemitów sięga 90%. A pod powierzchnią oceanu czeka nas kolejna opowieść, ale o tym już za chwilę. Nie spodziewałam się. O, dobra, masz. Dobra, rusz ramieniem mocniej, to skoczy. Do przodu, tak zrzuć, jakbyś chciała. No. Się trzyma. Możesz zrzucić, a nie banany jeszcze walić sobie. Zrzuć, tak jak ci. Daj mi banana. Włosy mi się zaplątała. Dobra.
No a wyspa, na której teraz jesteśmy, to Nosy Tiny Keli. Generalnie wszystkie wyspy mają w nazwie Nosy, bo Nosy to po malgasku wyspa. Nosy Komba to wyspa lemurów, no bo Komba to lemury. Tiny Keli nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie jest to wyspa, wokół której rzekomo się kręcą żółwie morskie. No ja ich nie widziałem jeszcze, bo zrobimy podejście. Ale faktycznie rafy koralowe, piękna rzecz, ryby, barakuda była nawet. Na nie trzeba uważać, bo są dość agresywne. Słyszałem, że lubią tam podgryźć, szczególnie większe osobniki. No i piękne widoki. Cóż, jak powtórzę się już nie wiem który raz, Madagaskar ma naprawdę wiele twarzy. Madagaskar to nie tylko wyspa. To wyjątek w skali planety. Odcięta od kontynentu miliony lat temu, ukształtowała własny, niepowtarzalny świat. Rafy wokół wysp madagaskarskich to systemy złożone. Budują je organizmy zwane koralowcami. Są drobnymi polipami, które na zgliszczach własnych wapiennych szkieletów tworzą ciąg pokoleń. Szkielety łączą się w rozległe konstrukcje. Ławice, grzbiety i laguny. Rafy są fundamentem i domem dla wielu stworzeń. Drobny plankton i bezkręgowce karmią drobne ryby, które z kolei są pożywieniem dla większych drapieżników. Każdy gatunek ma tu swoją rolę. To miejsce, gdzie bioróżnorodność się piętrzy. W wodach Oceanu Indyjskiego, tuż przy madagaskarskich brzegach, bez problemu można spotkać papugoryby, dzięki którym naturalnie zostaje zachowana równowaga między algami a koralowcami. Ludzie tutaj szykują sobie posiłki z takiej kubki na piachu, przykrywają obrusem wokół drewna jak krzesła. No i kolejna anegdotka, taka dość oczywista chyba, czyli koralowce, które są tutaj wszędzie martwe, wyrzucone już na brzeg. Przywozić ich do Polski rzecz jasna nie wolno. Nie wiem, coś takiego ze sobą zabrał do bagażu, to miałbym konkretne problemy. Madagaskar chips. No. Okay. Są też malgaskie chipsy. Ja jako znawca chipsów musiałem spróbować. Zostałem raczej poczęstowany. O. Dobre. Twarde, chrupiące. Fajne. To środowisko żywi też większe stworzenia. 4 gatunki żółwi morskich zakładają gniazda na plażach Madagaskaru. A na otwartych wodach można trafić nawet na wieloryby. Nie trudno jest się tutaj też natknąć na drapieżne barakudy. I tak jak myślałem, ta turystyczna wyspa troszeczkę zawiodła, bo jest tutaj sporo ludzi. Wszyscy gdzieś tutaj nurkują w oczekiwaniu na właśnie żółwie morskie.
Za mną 2 potężne katamarany. I chociaż rafy nie zawiodły, tak no cel wyprawy nieosiągnięty, dlatego wybierzemy się jeszcze w jedno miejsce. Chociaż ten zakątek, w którym sobie siedzę, jest dużo piękniejszy niż to, gdzie siedzą ci ludzie. Nie wiem dlaczego nikogo tu nie ma. A jakie są zagrożenia? Rafy na Madagaskarze, jak i na całym świecie odczuwają skutki przełowienia czy zanieczyszczeń. Nadmierne połowy zaburzają relacje drapieżnik-ofiara, a spalane odpady i śmieci trafiające do rzek zaburzają równowagę tego skomplikowanego i pięknego ekosystemu. To świat iście wyjęty z bajki Nemo. Rafy Madagaskaru są domem dla wielu gatunków, często endemicznych. Są jednym z powodów, dla którego warto tu przyjechać. Ale należy też pamiętać, by te miejsca chronić. Przed podróżą tutaj kontaktowałem się z Tomkiem Jakimiukiem z kanału Jak to daleko, więc jeśli są tu jacyś fani Afryki, to na pewno go kojarzycie. No my razem nawet nagraliśmy kiedyś materiał. Poszliśmy na biwak do Polskiego Lasu, trochę sobie pogadaliśmy i powiedział mi, żeby być pewnym siebie po prostu. W Afryce faktycznie trzeba być asertywnym i to tak bardzo asertywnym, więc ja na przykład nie widzę mojej mamy tutaj. By się załamała, nie chciałaby na to patrzeć, ale jednocześnie chciałaby im pomóc. No ja jestem trochę bardziej chłodny. No i faktycznie, jeśli wchodzi się tak na Cejrowskiego, pewnie, i z nimi się gada, to są spoko. W ogóle nie wciskają niczego na chama, ale jeśli się pójdzie na plażę, patrzy się niepewnie, podchodzą zupełnie inaczej do takich ludzi. O tym jeszcze może trochę opowiem później, bo jesteśmy na pięknej plaży. Na plaży też jest masa takich dziur w ziemi. No i tam w środku siedzą kraby, które zasuwają dosłownie wszędzie. Nieźle się kamufluje, co? Ciężko je na początku zobaczyć. Mount Passaut, the mountain of Passaut. He established the protectorate over Nosy in 1840. No i musiałem was zabrać na Mont Poisson, bo jest to szczyt bardzo popularny, z pięknym widokiem oczywiście, więc faktycznie warty odwiedzenia, ale ilość ludzi jest tutaj naprawdę duża, no a później trzeba się gdzieś rozbić.
A zobaczymy gdzie. Słyszałem, że po zmroku jest to bezpieczniejsze, bo po prostu nikt mnie nie będzie widział, nie będzie znał mojej lokalizacji, więc zobaczymy jeszcze jak to rozegram. W razie czego mogę iść do hotelu, jeśli nie będę się czuł pewnie. Na pewno będę musiał się z samego rana zwinąć. Tego jestem święcie przekonany. No i rzecz, którą najbardziej chcę wam pokazać na Madagaskarze, to jest to. Magia. Już kilka razy upuściłem korek, bo już jestem oczywiście przyzwyczajony do tego naszego ekologicznego. No tutaj ekologii nie ma. Powiem więcej, tu Coca-Cola ma normalną butelkę i to taką porządną. Is it reusable? You can reuse it or is it After we can use it for juice. Yeah, but do you return it to No, Coca? no, no. No jeśli chodzi o pozyskiwanie wody w takim terenie, no to pierwszym problemem nie jest to, czy jest zdatna, tylko w ogóle to, czy jest słona. No bo często woda jest no niestety tylko z oceanu. No i w takim przypadku trzeba mieć albo odsalarkę, która kosztuje naście tysięcy, albo można skorzystać z takiego survivalowego sposobu na odsalanie wody, który zaraz wam pokażę. No jako, że słońce już zachodzi, to raczej mi się nie przyda, no bo jest on też zależny od pory dnia. Działa, jest niewydajny, ma wiele wad, ale w takich warunkach mało co daje rozwiązanie. Gady, zwłaszcza kameleony, to kolejna wizyta. Zasada jest prosta, musimy znaleźć miejsce zaraz przy brzegu. No i jako, że jesteśmy blisko brzegu, to w dołku zaraz zacznie się zbierać woda. No i dobrze jest mieć worek, jakikolwiek tak naprawdę. Czarny jest najlepszy, będzie się najszybciej nagrzewał. Tak jak mówiłem, tutaj pora dnia ma znaczenie. No bo teraz to też będzie działać, ale ten stopień parowania jest po prostu najmniejszy. Więc ucinamy butelkę. Ja robię to pokazowo, bo jest to metoda naprawdę mocno survivalowa. Więc taka krótka mi wystarczy w zupełności. Jak już woda się zebrała w środku, to teraz należy położyć nasz worek. Oczywiście im większy będzie, tym większa będzie powierzchnia parowania, prawda? Tym szybciej będziemy uzyskiwać wodę. Ale ostrzegam, jest to proces naprawdę powolny. No i każdy róg przytwierdzamy oczywiście, żeby nam nie odleciało przy jakimś powiewie. I bardzo ważna rzecz, kluczowa, na środku robimy małą kuleczkę. Tu gdzie jest nasze naczynie, ale to jest ważne, żeby też ściankami to naczynie nie dotykało folii, bo ta woda, która się skropli, będzie ściekać po ściankach od zewnątrz. Więc drobna kuleczka naprawdę, jeszcze mniejsza niż ta. I teraz woda, która będzie tutaj parować, będzie się skraplać na worku i ściekać i kapać bezpośrednio do naszego naczynia. Ale co ważne, ta woda nie będzie zdatna do picia. Ją trzeba jeszcze przygotować. Ma wszystkie bakterie, wszystko, czego nie chcemy pić. No i też trzeba się zgrać z odpływem, żeby nam nie zmyło to jakoś naszej powierzchni. I dużo łatwiejszym sposobem w tropikach na pozyskanie wody jest woda z kokosa. Woda kokosowa, palmy kokosowe rosną wszędzie. Jest ich tutaj pełno i pozyskanie wody stamtąd będzie dużo łatwiejsze. To są oczywiście metody survivalowe. Tutaj nawet woda z kranu nie jest bezpieczna, także najlepiej pić po prostu butelkowaną. Już jest dawno po zachodzie słońca, także ja tutaj gdzieś muszę rozlokować swój hamak. No i w tropikach jedyną sensowną opcją na spanie wydaje mi się hamak. Oddzielamy się od podłoża, gdzie nie chcemy być, bez solidnej moskitiery, jakiejś sypialni namiotu przynajmniej. No i dwa, że nie chcemy być tym bardziej na ziemi, no bo różne stworzenia tutaj mogą wejść, które tą moskitierę sobie łatwo rozetną. Dlatego też wybór padł na hamak. No i do spania nie potrzebuję wiele więcej jak taki niebieski koc, który dostałem od linii lotniczych tak naprawdę.
Wrzucony do hamaka powinien mi wystarczyć, bo noce są tutaj tropikalne, więc temperatura na poziomie jakichś 24 stopni w nocy raczej nie powinna mnie zaskoczyć. No i hamak zawieszony, kocyk w środku. Na razie się nawet nie będę przykrywał, bo jest za gorąco. Widzimy się, mam nadzieję, że jutro. Sytuacja wygląda tak, że przykryty samym kocem i tak mi jest gorąco, jest strasznie duszno. Jednak w hotelu z klimatyzacją śpi się dużo łatwiej. Natomiast wschód słońca jest tu bardzo wcześnie rano, dlatego będę musiał sobie jeszcze ustawić budzik. Kolejny mankament jaki mam to psy, które kurczę słyszę, że po prostu łażą. Wytropiły mnie prawdopodobnie, to nie było nawet tak skomplikowane. Tak jak mówił przewodnik, no spanie gdzieś w dziczy może już nie być najbezpieczniejsze, bo ludzie po prostu mogą mnie chcieć wytropić, mogą za mną pójść, a później coś ode mnie chcieć. Dlatego będę musiał się koniecznie przed wschodem słońca stąd zebrać. No i zobaczymy, miejmy nadzieję, że żadnych dziwnych dźwięków nie będzie, bo z tego co słyszałem właśnie lemury potrafią być bardzo nieprzyjemne w nocy, ale tu no a tak od godziny, od 2 już leżę i nie za bardzo mogę zasnąć, muszę przyznać. Będę musiał sobie puścić jakiś podcast albo audiobook, bo troszeczkę się stresuję. Jakby nie patrzeć, światło też mnie zdradza, dlatego używam światła zielonego, które jest gorzej widoczne dla zwierząt przede wszystkim. Jeśli chodzi o naturalne zagrożenie, no to tak jak już chyba wspominałem, na Madagaskarze w sumie nie żyje nic dziko, co mogłoby mi zrobić krzywdę. W sensie nic wielkiego, co mogłoby mnie upolować. W postaci jakichś większych ssaków, to fosy, których i tak nikt od dawna tutaj nie widział. No są jeszcze krokodyle, ale tutaj mi one nie grożą. Słuchajcie się w dźwięk oceanu, bo jest on hipnotyzujący, ale jednocześnie trochę przerażający dla mnie. Klimat, którego chyba nie chcę nigdy więcej w życiu doświadczyć. A koc jeden w zupełności wystarcza, jest naprawdę ciepło, jest za ciepło. O 4 rano, po zupełnie nieprzespanej nocy, ruszyłem prosto do hotelu, żeby zjeść normalne śniadanie i się zdrzemnąć. Tym samym nabrałem sił na kolejne malgaskie przygody. A skąd jedzenie biorą Malgasze? Jak spędzają wolny czas? Sprawdźmy, na co można sobie pozwolić, żyjąc za $2 dziennie. Za moimi plecami jest plaża. Plaża, która się zrobiła bardzo szeroka ze względu na odpływ. Widzę tam jakichś ludzi, którzy chodzą z sieciami. Wydaje mi się, że były też jakieś dzieciaki, które zbierały kraby. Dlatego pod tym rażącym słońcem, chociaż zimowym tutaj, jako że jestem zainteresowany oczywiście w aspekcie bushcraftu, biwakowania tutaj, no to tej sprawy nie mogę sobie odpuścić. Tak samo jak odsalania wody, czy w ogóle pozyskiwania wody tutaj. No i tak naprawdę pokarm mamy już pod nogami, bo na pierwszy rzut oka tego na pewno nie widać. Ale na plaży jest cała masa małych dziurek. Takich jakby ktoś powbijał patyki albo o, tu jeszcze lepiej to widać. Świeża dziurka. Jeśli przyjrzycie się, to widać, że małe punkciki się ruszają. Bo wszędzie na plażach chodzą kraby. One są po prostu wszędzie. Mniejsze, większe to już nie ma znaczenia. No po prostu są. Jest ich od groma. Dlatego też radzę zakładać buty do wody. Chociaż miejscowi chodzą tu na boso, to ja 2 razy się już nadziałem na coś ostrego. Musiałem to później wyjmować nożem ze stopy. Nic przyjemnego. Także zobaczmy, jak pozyskiwać tutaj pożywienie, bo tak naprawdę ludzie, którzy tu mieszkają, są w dużym stopniu samowystarczalni. Wodę, którą pozyskują, piją z tego wielkiego jeziora, które było widać z góry, na której byliśmy. Wodę słodką oczywiście, a pokarm daje im ocean. Resztę sobie wyhodują na ziemi. Tam jest grupka, która chyba łowi ryby. Jak widać, przeganiają. 2 dzieci idzie z przodu, rozgania je
I dwójka, chyba mama z dzieckiem, idzie po środku z siecią. Nie widzę żadnych ryb tutaj. Oni coś widzą. Nie mamy rybki. Zobaczcie, w ogóle ich nie było widać. Ile ich jest? I dobra. No i ryby, które złapaliśmy, są malutkie, dlatego jestem pewien, że zostaną użyte do czegoś w rodzaju zupy rybnej. No po prostu same w sobie ciężko będzie zjeść, ewentualnie jakieś usmażone. No niestety, mój brak francuskiego i jakieś poczucie kultury nie pozwala mi za tymi ludźmi łazić cały dzień i wbijać im do kuchni. Prawda jest taka, że takie łodzie nie są łodziami malgaszów. Oni nie mają pieniędzy na coś takiego. Już 2 miliony ariarów kosztuje łódź, która napędzana jest siłą ludzkich mięśni. Jest to łódź zrobiona z drewna przez jakiegoś lokalnego rzemieślnika. Wydaje mi się, że chyba taka osoba się nazywa szkutnik, tak? Szkutnik robił łodzie, o ile się nie mylę. No, w każdym razie te prawdziwe łodzie, którymi się oni poruszają, są właśnie te drewniane na wiosła, przypominające kanu, tylko są dużo wyższe ze względu na to, że poruszają się po oceanie, a nie po rzece. A te łodzie są po prostu turystyczne do przewożenia ludzi z punktu A do B. No i kolejnym problemem na Madagaskarze są dzikie psy. Dzikie jak dzikie, bezdomne. One nie mają co robić za bardzo i tak łażą całe dnie za turystami. O tym ostrzegał mnie też przewodnik, że są one faktycznie niebezpieczne. No przy plażach niekoniecznie, bo ludzi znają, ale gdzieś tam już biegając po wioskach mogłyby się przyczepić za bardzo. No i to na nie trzeba uważać. Jest to o tyle ciekawe, że Madagaskar jest totalnie innym miejscem niż Polska. Jest egzotyczny dla nas, a nie ma tu takich zagrożeń, których byśmy się spodziewali, bo żaden wąż tutaj nie jest jadowity. Wszystkie polegają na duszeniu. Wszystkie węże tutaj to boa. Aha, właśnie biegnie w moim kierunku. No to super. Hej! Widok jest brutalny, bo pies kuleje. Być może chce pomocy, być może jej potrzebuje. Ale wybaczcie, ja nie zamierzam ryzykować. Już! Takie są tutaj realia. Ciekawe zjawisko, ale na bank jest słona i po prostu utknęła tutaj. No. No jeśli chodzi o skały tutaj, to też są wyjątkowe. Zobaczcie, jakie czarne skały wulkaniczne. W wielu miejscach widać nawet tą charakterystyczną porowatość tychże skał. No i właśnie tutaj możemy znaleźć pumeks. This or some food? Tak więc panowie zbierają po prostu piach na plażę. Prawdopodobnie dla turystów, a już myślałem, że jest to jakiś sposób, żeby łapać kraby. No cóż, biały człowiek. Dla nich zapewne okazja do śmiechu. O, hold on. Pero
Więc jeśli szukacie pożywienia w tropikach, to trzeba patrzeć pod kamienie. No. Louco. La minha irmã. O, a? Co to jest? No niestety skały są też ostre, więc na to trzeba uważać. Jak widzicie, kraby trzeba łapać w dwie ręce, dwoma palcami. No ja już nie będę łapał, bo sobie palucha przeciąłem. Ewentualnie można go jeszcze ubić kamieniem. Ale chyba im świeższy, tym lepszy. Na targu też były żywe kraby. I tak wygląda dzień dla tych dzieci. Nie chodzą do szkoły. Szkoła jest tutaj płatna. Nie wszystkich na to stać. No i po prostu muszą pomagać swoim rodzicom. Dla nas coś wyjątkowego, survival, rozrywka, ciekawostka. Oni patrzą na mnie jak na dziwaka, jak na gringo. Mają tutaj swoje określenie na gringo, już go zapomniałem. No w każdym razie tak jest. Ja się zacinam o skały. Nie wiem, gdzie szukać tego jedzenia. Zaraz bym jakiś krab użarł. A tutaj 5-6-latek zasuwa i załatwia obiad. No i psy są niebezpieczne w grupie. 1 będzie się bał, 3 będą podchodziły. A tutaj mężczyzna wrócił z połowów, więc będzie miał pewnie coś konkretniejszego. Cały ubrany, żeby się nie spalić. Huge one, big one. Yeah. How much for this? Euro Ariari. Ariari, Malagasy. 60.000 Ariari. Yes. Ariari. Czyli 600 tysięcy ariarów. 600 tysięcy, okej. 600 tysięcy ariarów. No to będzie 6 stówek za tą rybkę, ale to wiadomo jak dla mnie, białego turysty. Chociaż powiedziałem, że jestem z Madagaskaru, ale chyba mi nie wierzą. I tak jak ten obrazek w pewnym sensie napawa optymizmem, bo ci ludzie faktycznie pracują, próbują coś zrobić. Tak niestety więcej osób po prostu cały dzień siedzi i widok 8 dorosłych mężczyzn w sile wieku, w moim wieku, 20-parolatków, goście cały dzień siedzą na krawężniku i po prostu chyba czekają na swojego zbawcę, nie wiem, na tego mitycznego księcia z Nigerii, który do nich napisze, że chce im przekazać swój majątek. Ja po prostu nie rozumiem tej mentalności. Rozumiem, że oni podchodzą inaczej do życia, nie muszą walczyć o przetrwanie aż tak, bo no u nas jednak to zdobycie pożywienia, czy w ogóle przetrwanie zimy samo w sobie wymagało, szczególnie kiedyś, dużo więcej energii niż od nich przetrwanie zimy, bo aktualnie mamy zimę, prawda? Jak z jednej strony rozumiem ich narzekanie na swoją niedolę, tak z drugiej strony wydaje mi się, że oni naprawdę ciężko na to pracują. Na rybę poszukamy lepszej okazji, bo tutaj się nie szło dogadać. Jestem trochę zawiedziony, bo po pierwsze mój głos jest dziwny, a po drugie pływam na wysokości rybaków i dosłownie nic tu nie ma. Widziałem te 2-3 ryby, ale liczyłem na jakieś kolorowe rafy. No cóż, trzeba będzie się chyba wybrać dalej. Widziałem też kilka medus, więc muszę uważać, żeby w jakąś nie wpłynąć, no bo różnie może być.
hot. It's hot, no? Wygląda tak, że polujemy teraz na ryby z jakimś gościem, który sobie tutaj jest w oceanie. Spotkaliśmy się dosłownie po środku niczego, z 500 metrów od plaży, albo z kilometr, kurde, jesteśmy pomiędzy wyspami. No i zobaczymy, czy da się coś złapać. W sumie ja nie mówię po francusku, on nie mówi po angielsku, więc będzie ciężko, ale cel mamy jeden. Kurde, kto by się spodziewał, myślałem, że żadnej rafy nie będzie, a tu takie rzeczy. Ja mu raczej szczęścia nie przyniosę, więc nie będę za nim pływał. No ale wiadomo, trzeba go uszanować, między innymi dlatego, że ma 1,5-metrową broń, którą może mnie przestrzelić na wylot. I ma też mega dobrą kondycję. Naprawdę ciężko było za nim utrzymać tempo pływania. A więc jesteśmy na miejscu. Lokalny targ. Bardzo tłoczno, duszno. Wszędzie dużo rzeczy. No i wszędzie ludzie, którzy chcą mi coś sprzedać. Afryka. Żeby kupić cokolwiek, po pierwsze trzeba się targować, bo dają mi dużo wyższą cenę. No i przejść kilka stoisk, bo te ceny też są różnorodne. Próbują naciągnąć jak się tylko da, ale przynajmniej tak nie zaczepiają, bo na plaży masakra, jest masakra, tam nie dają żyć. A tutaj chodzę, czasami się uśmiechną, jakieś dzieci podejdą, ale generalnie jest spokój. Na pewno jest to swego rodzaju szok kulturowy, szczególnie patrząc na żywe ryby, kraby, które sobie siedzą w koszach, mięso, które leży po prostu przebierane gołymi rękami, na którym siedzą muchy. No myślę, że nasz system immunologiczny by tego nie wytrzymał. Na mięso, które tutaj jest, to jest mięso głównie z zebu fonetycznie, czyli jest to taka ich krowa, wół bardziej, który na co dzień używają jako środek transportu, głównie dla jakichś produktów, nie tyle co dla siebie. Oni jeżdżą tuk-tukami, no i gdy czas przychodzi, to wysłużone zebu ląduje na targu.
A teraz wybieram się z jakimś lokalsem, żeby obczaić wioskę. Prawdziwą malgaską wioskę. I może żyją w szałasach, ale satelitarną mają. Więc jakieś tam bajki z Cartoon Network też mogą wpaść. Leave out there. You live here? Yeah. You cook here? You're cooking there. Yeah. In there. O, węglem drzewnym. Yeah. I did already. Yeah. Rozpałeczka. And what's this? O, okay. A, po prostu suche drewno. Yeah. It's still warm. Yeah. Gotowali coś przed chwilą w takim razie. No i teraz mamy pokaz podpalania. Także nie hejtujcie mnie, jak ja czasami wrzucę torebkę po herbacie. Great, and then you blow, yeah? No. Just a moment. Oh. Wait. Wait, okej. A, czyli nie jestem cierpliwy. Tu mamy toaletkę. Alright. Holy. Spoczko. Those are leaves of I palm in this coconut. palmy kokosowej zrobiona. Ale to fajnie. This is made out of bamboo or No, not the bamboo. The palma de voyageur. This palma de come de banana. a, okej. Czyli z bananowej palmy mamy tutaj rzeczy. Butów więcej, kurczę, chyba nawet niż ja mam. Obiad tu na wejściu. Yeah. Did you catch them? You? Yes. Okej. O, jest silnik do motorówki, proszę bardzo. Moskitiera. O, Croatia team. Croatia. Luka Modric. I am Modric. Rakitic. Rakitic. Yes. You know all them? Yeah. You support them? Great. I saw them live. They were playing with Poland. I was on the match. I saw them. Yeah. Yeah. Great player. I like this Rakitic. Rakitic the most. Yeah. Tu obiadek. Are you the sleep there? Your wife? Yeah. Tutaj żona. Alright, great. O, kalendarz z babeczkami jest. Jest plakat z Beyoncé. You like her? You, Beyoncé? Ah. Chili. Oh, yeah. I get it. Yeah. Pikantne. Jak... Kurczę, też kiedyś kupowałem takie. Patrzcie. Dla chcącego nic trudnego. Tu mamy ich łodzie. Możecie przetłumaczyć mi z francuskiego, chyba że mówią po malgasku. Jak bardzo mnie to obgadują. Who made them? Who? You made No, it? I use my border. Oh, This is my border. this is your brother? Yes. Hi, Patrick. Patrick, je m'appelle Patrick. Patrick. Ziste, ha. Ziste. Nice to meet you. No i kurczę, takie zwiedzanie jest fajne, naprawdę są mega przyjaźni. Fajnie. Chociaż bariera językowa jest wyraźna, to i tak idzie się dogadać. This is my boat. Aha. It's very high. Yeah. Zobaczcie jaka jest wysoka, taka zrobiona pod ocean. Pozbijana gwoździami. No, zrobić to, żeby drewno nie popękało, trzeba umieć. I las na Morze Nowy, proszę bardzo. Kurczę, uczyłem się na tym na studiach. Niesamowite. Mangrowce jak rosną, zobaczcie jak tylko, że nie wystają. To są drzewa, które żyją na słonej wodzie. Coś niesamowitego, ale niestety też zderzenie z rzeczywistością. Śmieci są po prostu wszędzie i jest to okropne. Troszeczkę napawa wątpliwością, czy te papierowe słomki u nas coś zmieniają. Fish. 100 fish a Yes, day. yeah. You sell them? Yeah? Alright. You fisher? Fish? Fish, you know. Yeah. This is a fishing boat. Fishing pro. Yeah, fishing boat. Aha.
at the fishing, the small fishing boats. Uh-huh. Yeah. Do you catch langusta or Yeah, langosta and the fish and the shrimps, crabs. Uh-huh. Crabs, yeah. How old is this boat? How old? 3 3 years? Yes. 3 years? Oh. Całkiem młoda jak na. Three. How much does cost a boat? Yeah. Dis donc que là, ils ont mis 2,5 millions. 2 million 2 million ariary. 2 million arary. Yes. Alright, so it's like odjąć zera trzeba. One day It's big at 2 million ariary, but very small Smaller one. 600,000. 600,000, okay. Yeah, ariary. Czyli 600 zł. Can you repeat the name of village? My village, Ambatuza Bavi. How many people live here? 6,000. 6,000. O, Yes. to całkiem dużo. Całkiem duża gmina. It's a lot. It's a lot of people here. Yeah. Look at the boats. Many boats here. It's fishing village. Fishing village. Yeah, I see. And tell me, as you can, do you have a dream? Like you want to do something in life? Have a dream? Dream. So a thing that you want to do the most in life. So be a football player. Yeah. It's football, big football. Or big football fan. Powiem wam, że bardzo przyjemna jest ta wioska. Nigdy w życiu nie powiedziałbym, że mieszka tu 6000 osób. Nigdy w życiu. Ale kurczę, faktycznie jak tak się naliczy, dość gęsto tu żyją i jest odczuwalna wspólnota. Ci ludzie rozmawiają ze sobą, chodzą ze sobą. Życie w Polsce wygląda naprawdę inaczej. Chyba nie muszę wam tego udowadniać, no wystarczy spojrzeć na to, co wam pokazałem, ale ludzie wspólnie tu siedzą, spędzają czas. U nas nie ma czegoś takiego już, bo chyba kiedyś było, z tego co słyszałem. Ma to swój urok. Zatrzymała nas policja. Trzeba zapłacić łapówkę. Nawet na Madagaskarze reklamówki są płatne. Ekologia. I mango za kilogram kosztuje 15 000. To będzie niecałe 15 zł, ale powiedzmy, że powiedzmy, że to będzie 15 zł. Czyli w sumie nie tak tanio, ale to znowu cena dla mnie. Chips? Chips, no. No chips. Okej. Aha. Jak się chce, to się ćwiczy. Patrzcie. Can I have? Ciężkie. Okej, train. Trzeba skorzystać z lokalnych przewodników, żeby dostać się w bezpieczne miejsce biwaku. What's your name? Adriano. Adriano. Je m'appelle Patrick. Także Adriano mnie zaprowadzi tam, gdzie chce, bo drogi nie ma na mapie. Oj, nie ma. Idę za 100-kilowym malgaszem z kilkukilowym prętem zaostrzonym z obu stron w jakąś boczną uliczkę. Co jak co, ale musicie przyznać, że umiem asymilować się z lokalną społecznością. Zrobiłem szybko przyjaciela.
I próbujemy się włamać do jego własnego domu. Nieprawdopodobne. Przygoda. No, that's really good. A tak zupełnie serio, nie działają klucze. Nie, Come back. nie działają klucze, więc musimy się jakoś dostać i otworzyć drzwi. Hashtag ho. Haszko. Haszko. Okej. Ako. Ako? Ako. Ako. Ako po Malagasi. Easy, Malagasy. Ako po malagasku to kura. Kura. A tu mamy kurczak. Yeah, cool. Kura. This. A, narysował kurę. Yes. Okej. Młodzi grają na kosz pod słońce i z gorszą siatką. No, pamiętam, że jak grałem w piłkę, to u nas na boisku też były takie zasady. Także rundka w kosza zagrana. Wygrałem 28 do 22 chyba. Polski honor obroniony, z takim wielkim Malagaszem nie było łatwo. Ale tanio skóry nie sprzedałem. Gierka kwitnie. 30 stopni, niesamowita wilgotność powietrza. I dzieciaki grają. W sumie co innego im zostało. Patryk Szlachciarski. This and here. W. No. Szlachciarski. Gierka rozegrana. No ale jak widzicie, wioska wygląda tak. Masa śmieci. Są one dosłownie wszędzie. Oni ich nie wyrzucają. Oni po prostu je palą. Tu nikt śmieci nie wyrzuca. A, Ulrich, good basketball? Yeah. A. Very good. Ulrich nam się chwali, że ma takie puchary za koszykówkę. Proszę bardzo. Skubaniec musiał mi odpuścić. Jakby grał na serio, to by pewnie mnie ograł. O, umyjemy łapy od razu, właśnie, czemu nie? Więc musicie sobie takiego Ulricha tutaj znaleźć i z nim podróżować. Gość ma znajomości na barze. Że jest 2 razy większy od wszystkich malgaszy, to jestem z nim bezpieczny i nikt mnie tu nie chce oskubać. Nie łazi za mną, nie chce pieniędzy. Całkiem dobrze. No i oczywiście życie tu wygląda inaczej. O, tu są walki w ogóle. Arena. Ulrich, you fight? A? No. Yo, And you? Go? in Poland? Yeah, MMA. Yeah, I'm too small for them, yeah. Inaczej wygląda tu życie i to zupełnie, słuchajcie. Chaos, jeden wielki chaos. A tu mamy jackfruit i smakuje co najmniej dziwnie. Taki mączysty banan połączony z jabłkiem, trochę kwaśniejszym. And this is... You have not Poland? No, we don't have this. What's this? This frappe. What? Frappe. Frappe. What is this? Frappe, okay. Is it good? Yeah. How much? No. Looking cooking. Yes. Gorsze jest to, że ten jackfruit wzięliśmy od babki, która wycierała to gąbką, którą wycierała pewnie wcześniej podłogę i 100 innych rzeczy. I jem to tylko i wyłącznie z grzeczności. Taki malutki kawałek skubię cały czas. Jest niezły, ale udaje, że mi nie smakuje, bo naprawdę boję się tego zjeść. To siedziało cały dzień na słońcu i łaziły po tym muchy. Testujemy coś takiego. Jak wrócę do Polski bez jakiejś malarii albo czegoś innego. Okej, niezłe. Jest zbyt gościnny, kupuje wszystko i chce mi dać próbować, a ja nie chcę tego jeść. To jest kokos. Smażony kokos. Na szczęście na tym muchy aż tak nie siadają. A tu o, rzeka pełna śmieci. No i we trójkę sobie lecimy w sumie w czwórkę małym tuk-tukiem. To i tak nie jest dużo osób, bo często w tuk-tuku jedzie po 5-6 osób. To jest mały skuter. Jako że chciałem powiedzieć o każdym aspekcie Madagaskaru, no to muszę powiedzieć coś o hotelu, bo
niekonkretnym. Generalnie powiem o hotelach, które po prostu się wyróżniają na tle tego, jak żyją ludzie. Jest to dość oczywiste w przypadku kraju, który jest jednym z biedniejszych krajów na świecie, a gdzie ludzie za wakacje płacą 5, 10, 15 tysięcy. No i w takim hotelu pracuje naprawdę dużo osób. To jest to, co zauważyłem na początku. Piękny ogród, ale w ogrodzie, którym mogłoby się zająć według mnie tak z 5 osób maksymalnie, to okazuje się, że tych ogrodników jest tu z 10, jak nie 15. No i przez większość dnia oni w sumie nic nie robią. Nie chcę im ujmować w żadnym wypadku, ale po prostu wydaje mi się, że to dobrze odzwierciedla podejście do pracy w pewnym stopniu i ta kultura napiwkowania, a raczej płacenia za jakąś usługę jest tutaj wręcz męcząca dla mnie jako Polaka, który praktycznie nigdy się z tym nie spotykał i jeszcze jako student w ogóle rzadko kiedy daję komuś napiwki, a tutaj o napiwek jestem proszony praktycznie wszędzie. Przychodzę i ogrodnik tylko woła kokos, 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 bo chce zerwać kokosa i mi go dać, oczywiście w zamian za tam $1 czy 2. I cały dzień, 24 godziny na dobę jest tutaj ochrona i to z każdej strony hotelu. Na rogu wszędzie są ochroniarze, na wjeździe jest ochroniarz, po terenie łazi kolejny. To daje poczucie bezpieczeństwa, ale to też daje perspektywę tego, że gdyby ich nie było, no to mogłoby się różnie dziać. Ci ochroniarze to jest już standard wszędzie. Te hotele, które tutaj przechadzałem się po nich, to wszędzie ochroniarze są. Tak naprawdę bez żadnej bransoletki można bez problemu się tutaj dostać, no bo wystarczy być białym człowiekiem, no taka jest prawda. No oni już więcej nie sprawdzają. Chociaż oczywiście nie polecam tutaj się wbijać na krzywy ryj, bo to się może różnie skończyć. No ale te domki stylizowane na taki właśnie tropikalny, hawajski styl nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, no może poza dachem, który jest zrobiony z takiej strzechy, w sensie na wzór naszej strzechy, ale jest to zrobione po prostu z liści palmy, które są gigantyczne. No jako, że hotelowym influencerem nie jestem, to wam za wiele nie powiem, no ale generalnie bufet i szwedzki stół, masa jedzenia, basen ze słodką wodą i to wszystko takie instagramowe. To nie ma sensu, żebym ja się o tym rozwodził, bo to w ogóle nie jest mój konik. Jedyna z rzeczy, która jest dla mnie dziwna, to jest to, że nie przeganiają psów, które gdzieś tam w tle szczekają, bo one tutaj na plaży się bardzo często kręcą wokół turystów. Nie są agresywne wobec ludzi, przynajmniej nie widziałem tego, ale wobec siebie albo wobec tutejszych, wobec czarnych dzieci powiedziałbym, że są nawet aż za bardzo agresywne. Przeganiają je wręcz stąd. Czuję, że po prostu musiałem o tym powiedzieć, bo to też jest strona Madagaskaru. Oczywiście turystyka to jest ważny dział na Madagaskarze. No i właśnie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to zderzenie luksusu z rzeczywistością. Po drugiej stronie hotelu mieszkają już ludzie normalnie, czyli w blaszakach, w szałasach. I mi, szczerze, źle się z tym żyje. Ja mam problem z tym, że ludzie mi tu wszędzie otwierają drzwi, traktują mnie po prostu jak swojego szefa. Dosłownie przypomina mi to taki kolonializm, tylko w wersji neo. Jak niektórzy być może lubią, oczekują tego jadąc na wakacje, oczekują tego płacąc pieniądze, tak ja szczerze wolę sam sobie otworzyć drzwi, sam sobie wolę nalać napój w bufecie, pokroić jedzenie. Jestem w stanie to zrobić. Ludzie tutaj cały czas proszą o te tipy, no bo też ich wynagrodzenie, pomimo tego, że pracują dla dużego hotelu, który ma ogromne przychody, no to i tak jest pewnie mniejsze niż $10, to jestem pewien, że jest niższe. Myślę, że zarabiają z piątkę dziennie. $5 oczywiście. A więc jako, że pokazuję wam życie na Madagaskarze, ten hotel też pokazałem, to pokazuje tak naprawdę kontrast, jaki tu jest. To też pozwala sobie zadać pytanie, dlaczego Malgasze nie żyją tak, tylko żyją tak, jak żyją. Może są ku temu przyczyny niezależne od nich. No to jest na pewno temat do głębszego zbadania. Tutaj moje wywody, czy nawet pojedynczych mieszkańców za wiele nie dadzą. Myślę, że przyczyn jest wiele. No ale wracając do nieco przyjemniejszego tematu, no to czas spróbować te mango. Ja je tutaj w hotelu wyparzyłem, no bo jednak te rzeczy z targu słyszałem, że one różnie wpływają na zdrowie. No i po całych 2 dniach kąpieli w oceanie i w tej słonej wodzie, brudzie, we wszystkim, potrzebowałem jednak tego prysznica ze słodką wodą. Chociaż kranówka tutaj też nie jest dobra do picia. Woda jest pozyskiwana z tego jeziora, które wam pokazywałem. Ale nie przedłużam, bo jest to mango, na które naprawdę liczę. Sprawdźmy. Jest mega włochate.
Takie ciągnie się, mam wszędzie w zębach teraz to. Mega słodkie. Bardzo. Praktycznie jak miód. Znaczy, może trochę przesadzam, ale ma taki smak podobny do miodu. Tych włosów jest na tyle dużo, że nie wiem, czy je pogryzę. Chyba lepiej będzie je wypluć, bo jak je połknę, to się mogę udusić. Czy jest to najlepsze mango, jakie jadłem w życiu? Jeśli chodzi o smak, to tak. Wydaje mi się, że jest to najlepsze mango, jakie jadłem w życiu. Ale ta konsystencja, widzicie, ono strasznie jest ciągnące i ciężko jest to, kurczę, zjeść. No ciężko. Kolejna piękna strona Madagaskaru. Jedzenie. A raczej owoce. Ale pieczona barakuda była ok. A z samych rozmów z Malgaszami, czy to na boisku od kosza, czy gdzieś na mieście, wynika, że oni tak naprawdę lubią to życie. Więc tutaj można sobie takie pytanie zadać. Czy to nie my za dużo od życia wymagamy? Czy to nie my za wysoko sobie tą poprzeczkę stawiamy? Jako Polacy, Europejczycy? Gonitwa za kolejnym samochodem, lepszymi wakacjami, mieszkaniem, domem, nowe meble. Jest to mocno filozoficzne pytanie. Odpowiedź zostawiam wam. Ale w jakim stopniu można się nad tym zastanowić po takiej wycieczce? Oni mnie już znają, bo się targowałem. A, te piękne. Niebieskie ładniejsze chyba są, co? Chyba nie... Które bierzemy? Kurczę. Zielone czy czarne? Niebieskie? This. Aha. A, piękne. Piękne? Okej. How much? This is it. 10. Yeah. I don't have euro. Malagasy. Ariary. Ariary. 50 or... How much? Hello, dobra cena. Dobra cena. Yeah, you. Nosy komba. Nosy komba. 30. 30. Nosy komba. 30 Hello, dobra mają. cena. Dobra cena. Hello, Jen. O, zobaczcie. Hello, Basse. 35. No kurcze, pieczone. Słuchajcie, aż ciężko nie brać. Jak chcecie się poczuć jak sławna osoba, trzeba tu przyjechać koniecznie. Co my tu mamy jeszcze? Patrzcie, jakie piękne figurki, łyżki. Kurczę, te pani to by mi wszystko sprzedały. Mamy tak, 40. This and this. No more. No more. Okay. This and this. Yeah. Okay. Okay. Good deal. No more money. No more money. I don't have money. I'm poor. No more money. No more money. See? No more. Nothing more. Thank you. Proszę pani kamerzystko tam przejść i zrobić takie piękne ujęcie. Ciao. 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 Bye. A, uwielbiają mnie tu. Spodnie, które bardzo chciałem, chcę mieć taką pamiątkę z Afryki. Naszyjnik dla Natalki oczywiście. Początkowo, gdybym słuchał cen, jakie daje pani, i to jeszcze dla mnie, no bo ja jestem już tutaj sławny wśród nich, negocjator, zapłaciłbym 70 000, wychodzę płacąc 40 000. Zawsze trzeba się tu targować. Zawsze. Życie tutaj jest piękne, widoki są piękne, ale są trudności takie jak chociażby życie za $2 dziennie. Tak się składa, że z turystyki pieniądze, które tu trafiają, szacuje się, że aż 95% trafia z tego Madagaskaru ucieka. Także na $1 wydany tu 5 centów trafia faktycznie do lokalnej społeczności. I chcę spytać Boni to, jak on to widzi? What's your point of view? Do you think that they are doing something good for people? Tourism basically is a good thing? There is a hotel which does something good, a good thing, but there is a hotel does something wrong. Yeah, but as I see, Royal Beach, Royal Andilana, Vanilla, Andilana Beach, they care about their client.
Yeah, that I see about the hotel here. But there is the hotel that's they don't have electricity like that. What is the hardest in Madagascar as a person who lives here? It's hard for us as a Malagasy to find a work. To find a work. Even if you were have a best degree from school, but when you are looking for a job, and it's very hard for you to look for a job. But if you have someone has the power and work there, and he can help you. But if not, yeah, you will be a cowboy there. Yeah. Even if you have a best degree. If you could change a few things in Madagascar, what would it be? What would you change? I will change the government. The corruption has a power here, and when someone accused you or bring you want to jail you, but you have a right, but you don't have money. Even if you have a right, but have no money, you cannot have a right. Yeah, you can buy the right by money. Yeah, that's the problem. Do you want to live here? Don't you want to live somewhere else? Yeah. My dream to live abroad, to go to other country, because here the salary is not enough here. Yeah, we cannot live without salary. That's why we wish living to other country like United States or France. Many Malagasy people want to live abroad. Is camping allowed here? Yeah, camping allowed. In wilderness? I can just go with a tent and sleep in forest? No. You need to have a guide as a security. Yeah. Yeah, and like going to Nosiranja, and you need there is a place there. You use your camp, and you wherever you go, even Sakatia. Yeah, use your camp, but you need to have a guide to protect you as a security. All right. Yeah. Let's say that I would want to sleep there, just in a forest, in the middle of a forest. Yeah. Is it legal? Do you suggest it or no? I don't suggest it, but you need to go to the place which like a village, like there is a place here like Nusiranja. Yeah, but I mean out of village, but just in a out forest. of village in a forest, I'm not sure. Alright. Yeah, I'm not sure because there is some people can steal something from you or attack you In the middle of the forest? In the middle of the forest, yeah. Because when someone saw you entering the forest, and they may follow after you and see what you do, and when they see that you camp and they see that you are white person may have a money, and they will attack you to take the money. If you don't give us the money, we will kill you, and you are afraid, and you must give the money. Right. That's why all hotel here has a security guard. I saw it. Yeah, it's a lot of them. Yeah, because so that there is no people can enter in the hotel. So, are there some dangerous animals that could do harm to me when I'm in a forest? In a forest, like a dog. There is a dog. Wild dogs. Wild dog. Yeah, dogs. Right. Yeah, it's dangerous. I've seen people from Poland afraid of what? Of a spider. Of spiders. There is a dangerous spider here. What do you love Madagascar for? The beach and like the point of view and the parks. Yeah, something like that. Alright. Yeah, so here there is so many beautiful beaches. Yeah. Do you think that people here are frustrated because they might think that it's not right that young kids have to work in the mines, in the field, while others can go to schools in other countries? How do you see that? Because here kids don't have to go to school, right? You have to pay to go to school. Yeah, you have to pay when you send your kid to school. But here people prefer the kids working than going to school, because they say that in school
you get nothing. You get no money in school. But here, when you sell something or work, you can get money. But it's better to work than spending your time for studying, as a Malagasy said. Yeah. Alright. Yeah, that's why I think you have seen many kids selling banana, selling magnets at the beach. Yeah. Because they don't go to school. What they will do? Sell something for work as a work. Yeah. To help the parents, because the parents doesn't have a mean to feed the kids, and the kid must help. Może widzicie takie duże źródło światła tam na wyspie. Jest to ogień. People threw a trash there, and after they put fire. Yeah. Maybe, and they gather it, and when it's dry, and they can put fire. Zatem słowem zakończenia. Czy warto tu przyjechać? Oczywiście, generalnie warto podróżować, ale należy tu przyjechać z otwartą głową i dużą dozą dystansu. Jeśli ktoś z Was chciałby kiedyś odwiedzić inną planetę, to Madagaskar jest zdecydowanie tym miejscem. Tu wszystko jest zupełnie inne. Patrząc w prawo, możemy dostrzec piękny ocean, niesamowite widoki, różnorodność fauny czy flory. Ale wystarczy obrócić głowę w lewo, by zobaczyć istne piekło na ziemi. Biedę, w jakiej nikt z nas nie chciałby nigdy żyć. Dziękuję wszystkim, którzy ten materiał obejrzeli do końca. To dla mnie naprawdę wiele znaczy i oczywiście dziękuję patronom, bo to dzięki nim zorganizowałem ten wyjazd i zorganizuję wiele kolejnych. To właśnie dzięki Wam mogę działać. Dziękuję Wam za to z całego serca. Mam nadzieję, że paczki z drobnymi upominkami z tej wyjątkowej wyspy będą dla Was jakąś formą wynagrodzenia. A ja zabieram kamerę pod pachę, wracam do Polski i idę dalej, bo świat skrywa w sobie jeszcze wiele pięknych miejsc do odkrycia. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. To koniec tego materiału. Do zobaczenia na następnych przygodach. Trzymajcie się. Cześć. No i dajcie znać, jak się podobała taka podróżnicza wyprawa dla odmiany. No ale właśnie, ci ludzie to musisz jakoś mądrze pokleić, bo gadasz głupoty. Jestem pewien, że zostaną one użyte do czegoś w rodzaju And Rajoelina, our president. Is he like democratic president or... No i... Dobra. No i muszę pokazać. No i popołu... Ale faktycznie rafy kolorowe... Próbował cię ugryźć? Z liściów bananowca, z liściów, Boże. Poruszałem się po oceanie, a nie po rzece. I jest to lemuru... Dziecko chyba sobie w oczy prysnęło słoną wodą. Wybrane małpo.